Nawóz z pokrzywy. Odżywcze dokarmianie organiczne dla upraw ogrodowych możemy przygotować z różnych roślin, np. z chwastów rosnących w naszym ogrodzie lub sąsiedztwie. Zawierają one witaminy i mikroelementy niezbędne dla roślin w przystępnej formie. Najlepsze przygotowujemy z pokrzywy. Jak go przygotować? Aby przygotować nawóz z pokrzywy, będziemy potrzebowali tylko zielonej części, czyli liści i łodyg. Nie można używać chorych lub kwitnących. W końcu wszystkie dojrzałe nasiona z pewnością dostaną się do gleby, powodując szybkie rozprzestrzenianie się chwastów na naszych grządkach. Liście i łodygi pokrzyw zawierają do 50% azotu, do 37% wapnia, do 34% potasu, do 6% magnezu. Mikroskładniki odżywcze również są w nich zawarte. Azot jest głównym elementem budowania zielonej masy. Pokrzywa jest w stanie aktywnie wchłonąć go z gleby i przechować w tkankach. Wapń zawarty w gnojówce z pokrzyw przyspiesza dojrzewanie owoców, stymuluje kwitnienie, ma pozytywny wpływ na ogólny rozwój roślin. Niemniej ważne są pozostałe elementy. Są one zaangażowane w proces fotosyntezy i metabolizmu komórkowego. Przygotowując napar z pokrzywy do wzmocnienia i odżywienia naszych roślin, wszystkie wymienione substancje w procesie fermentacji przechodzą do wody. Podlewając nim nasz ogród, można zwiększyć żyzność gleby i przyspieszyć wzrost roślin uprawnych. Jak przygotować nawóz z pokrzywy? Istnieje wiele przepisów na gnojówki z pokrzywy. Różnią się one zarówno technologią przygotowania, jak i składnikami. Skład tradycyjnego to tylko woda i pokrzywa. Zbieramy liście pokrzywy, kroimy na małe kawałki o dowolnej wielkości. Im drobniejsze, tym lepiej, ponieważ szybciej fermentują. Całość przekładamy do plastikowej beczki, tak do połowy pojemnika. Nie można używać pojemników żelaznych do sporządzenia naparów, ponieważ w procesie fermentacji występuje szereg reakcji chemicznych, które zmniejszają korzyści płynące z gotowego nawozu. Całość zalewamy ciepłą wodą. Nie można używać zbyt gorącej, ponieważ zniszczy ona całą użyteczną mikroflorę. Wody nie lejemy do pełna, ponieważ w procesie fermentacji objętość płynu wzrośnie. Mieszankę odstawiamy na 12-16 dni, codziennie mieszając. Dokładny czas zależy od wielu czynników, m.in. od temperatury otoczenia. Im cieplejsza jest pogoda, tym szybciej skończy się fermentacja. Gotowość do użytku oznacza jego zaciemniony kolor i zmniejszenie ilości piany. Nieprzyjemny zapach gotowego produktu jest czynnikiem normalnym. Klasyczny przepis na nawóz z pokrzywy jest podstawą do dalszych eksperymentów. Możemy dodać do niego drożdże, aby przyspieszyć fermentację, koniczynę, aby wzbogacić ją azotem, lub mniszek lekarski, aby zwiększyć ilość fosforu i żelaza. Wpływ pokrzywy jako nawozu zależy bezpośrednio od prawidłowości jego stosowania i dawkowania. Jeżeli pomidory, ogórki, truskawki, papryki i marchew dobrze reagują na taki domowy zielony nawóz, to czosnek, cebula, fasola nie mogą być podlewane tą pożywną odżywką. Substancje w nich zawarte negatywnie wpływają na ich rozwój i hamują wzrost. Zasilanie roślin warzywnych, kwiatowych i jagodowych możemy stosować raz w tygodniu. Wymagane jest wcześniejsze nawilżenie gleby. Każdy nawóz zielony lub mineralny może spalić korzenie, jeśli jest stosowany na ziemię suchą. Wynika z tego, że ta gnojówka jest zbyt skoncentrowana, dlatego do podlewania musimy rozcieńczyć ją wodą w proporcji 1 część gnojówki na 10 części wody.
Do opryskiwania, czyli do dokarmiania pozakorzeniowego, bierzemy na jedną część gnojówki 20 części wody i przed użyciem całość musimy dokładnie przecedzić. Przy dokarmianiu korzeniowym około 1 litr rozcieńczonego nawozu wlewamy pod każdą roślinę, a dla nowo posadzonych sadzonek wystarczy pół litra. Gleba nim podlana staje się szczególnie atrakcyjna dla dżdżownic. Najlepiej nawóz z pokrzywy powinniśmy stosować w początkowych etapach wzrostu plonów, gdy zapotrzebowanie na azot i potas jest szczególnie wysokie. Wraz z początkiem owocowania potrzeby roślin na pierwiastki zmieniają się. Nadmiar azotu doprowadzi do szybkiego wzrostu ze szkodą dla kwitnienia, wzrostu tych roślin i owocowania. Dlatego nawóz zielony z pokrzywy jest szczególnie przydatny wiosną i wczesnym latem. Człowiek od dawna doceniał użyteczne właściwości pokrzywy. Roślina ta jest również stosowana w leczeniu niektórych chorób, m.in. jako składnik potraw kulinarnych lub soków.